Myślę, że prawie każdy poeta, czy prozaik także, powiedziałby, że są dwojakiego rodzaju mistrzowie. Są tacy pisarze czy poeci, których poznaliśmy osobiście, gdzie działanie tego, co napisali, jest jeszcze wzmocnione, czy idzie głębiej dzięki temu, że znamy człowieka, znaliśmy człowieka. Co prawda może być odwrotnie, możemy być głęboko rozczarowani człowiekiem i wtedy to jest raczej odejmowanie niż dodawanie, ale w moim przypadku raczej było dodawanie. I takim pierwszym mistrzem był nie chronologii, bo pierwszym chronologicznie Tadeusz Różewicz. Na pewno był pierwszym poetą, którego świadomie, polskim poetą, bo też czytałem w tym samym czasie poetów tłumaczonych, ale z polskich poetów Różewicz, który mieszkał, jak wspominałem, w tym samym mieście, ale był po prostu wszechobecny jako autor, jako poeta. Ale go prawie nie znałem i właściwie nigdy go dobrze nie poznałem. Także jakoś był obecny i nie był obecny, bo z nim nie rozmawiałem, ale wiedziałem, że mieszka blisko i że oddycha tym samym nie najlepszym śląskim powietrzem. A potem Herbert, który przyjeżdża do mojej szkoły, co opowiedziałem. I to jest przyjaźń, która bardzo powoli się rozwinęła, bo kiedy ja miałem 17 lat, a on do nas przyjechał, to oczywiście nie było jeszcze mowy o żadnej znajomości, ale później to się powoli rozwinęło on był w Berlinie, mieszkał w Berlinie, tam się spotykaliśmy, potem w Paryżu i stał się bliskim człowiekiem, którego widziałem też w jego chorobie, w jego cierpieniu, bo choroba, odmiana choroby dwubiegunowej między depresją i manią, to jest wielkie cierpienie. Na zewnątrz wydaje się, że to tylko taki cyrk, ale to nie jest. Potem Miłosz, bardzo ważny dla mnie, też go znałem, też jakoś staliśmy się przyjaciółmi, chociaż może bardziej tutaj z Herbertem byłem w jakiś sposób bliżej. Na ty, co w języku polskim ma swoje znaczenie. Z Miłoszem nigdy nie przeszliśmy na ty, ale i to są ci i Wisława Szymborska, którą też znałem bardzo dobrze, bardzo lubiłem. I to było pewnego rodzaju szczęście, że po pierwsze, że w tym pokoleniu przede mną, bo oni wszyscy należeli do pokolenia przede mną, że byli ci wielcy poeci i dla mnie szczęście, że ich mogłem poznać, że słyszałem ich głosy, ich żarty i że mogłem jakby żyć pomiędzy tym, co było na kartach ich książek, ale też znałem ich myśli, ich refleksje.